Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na uratowanie woskowych plastrów jest wykonanie tego typu regałów, na których możemy bezpiecznie zawiesić ramki. W takich warunkach motylica nie zje wosku. Ale dlaczego w takich warunkach nie zje wosku? Jakie to warunki, jakie zasady należy spełnić? Tego dowiemy się z tego filmu. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że pszczelarze używają różnych nazw i te nazwy będziemy tutaj używać w tym filmie naprzemiennie. One nie mają dużego znaczenia, zawsze nam chodzi o owada, który żywi się woskiem. I może być to mól woskowy, barciak większy, barciak mniejszy, motylica. Jest wiele potocznych nazw. Nam chodzi o tego owada, który do tego wszystkiego się przyczynia. Sam owad, sama motylica nie jest taka pazerna, jeżeli chodzi o dorosłą postać tego owada. Najgroźniejsze z naszego punktu widzenia są oczywiście gąsienice, które są bardzo żarłoczne i potrafią wmucić, zmielić taką ramkę, taki plaster w bardzo szybkim tempie. Jeżeli nie zabezpieczymy należycie naszych ramek, no to one nie przetrwają zimy i w przyszłym sezonie, kiedy będziemy chcieli dać nadstawki na miód albo będziemy chcieli poszerzać gniazdo, to niestety nie będziemy mieli co włożyć do ula, bo cały wosk zostanie już zjedzony przez barciaka. Przed nagraniem tego filmu sprawdziłem kilka różnych artykułów, które mówiły o motylicy, o barciakach i tak dalej, żeby wiedzieć, jakie panują na jego temat największe poglądy. I prawie zawsze motylica jest nazywana szkodnikiem, że jest to poważne zagrożenie dla pasieki, dla pszczelarza. A ja bym powiedział, że to jest tak naprawdę owad, któremu zawdzięczamy to, że w ogóle posiadamy pszczoły. Motylica odgrywa niezwykle ważną rolę w całym ekosystemie, w całej gospodarce pasiecznej i dzięki motylicy właśnie mamy pszczoły miodne, które przetrwały tysiące lat. A dlaczego? Ponieważ motylica przez tysiące lat, kiedy jeszcze nie było ludzi, którzy zajmowali się pszczołami, to motylica pełniła niezwykle ważną rolę, jeżeli chodzi o dezynfekcję pustych dziupli albo dziupli, w których nie przezimowały rodziny pszczele. Gdyby nie było dezynfekcji, to nie byłoby pszczół. Wszystkie by się pozarażały naprzemiennie chorobami. Byłaby naprawdę trudna sytuacja. Takie jest moje zdanie zgodnie z moim obecnym stanem wiedzy. Motylica w naturze pełni taką funkcję, że gdy rodzina pszczela umarła, osypała się, to ćma wlatuje do takiej dziupli, składa tam jaja, później rozwijają się gąsienice i te gąsienice cechują się niezwykle dużą żarłocznością. One są tak żarłoczne, że w dzisiejszych czasach wykorzystuje się te gąsienice do recyklingu plastiku. Takie są już różne próby podejmowane. Chodzi o to, że motylica nie żywi się tylko woskiem. Jeżeli wymieszamy pół na pół wosk z plastikiem, to gąsienice motylicy są tak żarłoczne, że zeżrą ten plastik. One mają taką dużą żarłoczność. I w naturze to polegało na tym, taka jest moja teoria i moje obserwacje, wchodząc i oglądając dziuple, to moje wnioski są takie, że motylica wchodziła do takiej pustej dziupli, w której zostały tylko plastry z resztką pokarmu i martwymi pszczołami. I już cechą taką genetyczną motylicy jest to, że ona zjadała nie tylko ten wosk, nie tylko te plastry, ale ona była tak żarłoczna, że zżerała również całą tą otoczkę, która była wokół dziupli. Pszczoły uszczelniały wszystkie szczeliny będące w dziupli propolisem, woskiem, każdą szparę wykorzystywały, zalepiały i to również miało różnego rodzaju przetrwalniki chorób, które również mogły być później groźne. Natomiast dzięki temu, że motylica była taka żarłoczna, te gąsienice zjadały wszystko, nie tylko plastry w środku, ale również dookoła, całe otoczenie, to dzięki temu ta dziupla była sterylnie, doskonale wysprzątana, wyjedzona i w przyszłym sezonie, w kolejnym roku mogła się wprowadzić tam nowa rójka do takiej zdezynfekowanej, ekstra eleganckiej dziupli. I to było właśnie dzięki motylicy, która tą dezynfekcję pełniła. Nawet w dzisiejszych czasach, jak przyjrzymy się różnego rodzaju pustym ulom, gdzie były wsadzone ramki z plastrami, z woskiem, to możemy dostrzec wielokrotnie, że motylica żywiła się nie tylko tym środkiem tych plastrów, ale również zahaczała i wyżerała drewno, tą ramę, w której znajduje się plaster, a nawet jeżeli ul był styropianowy, czyli ropopochodny produkt, coś niejadalnego, to te gąsienice barciaka zżerały również styropian. I ta żarłoczność jest widoczna również w naszych czasach, bo widzimy, że motylica zeżre wszystko dookoła, żeby wszystko wyczyścić dla kolejnego
pokolenia, dla kolejnej rodziny pszczół, która miałaby się wprowadzić w to miejsce. I tutaj jest właśnie to sedno. Jeżeli zrozumiemy zasadę, jaka panuje w naturze, która panowała przez tysiące, a może i nawet więcej lat, to zrozumiemy, jakie warunki trzeba spełnić, aby zapobiec temu procesowi. A sekret jest bardzo prosty, bo wystarczy zrobić warunki, które są przeciwnością warunków, które panują w dziupli. Moje spostrzeżenia są bardzo proste i ten sposób magazynowania ramek praktykuję przez może i nawet 10 lat. Więcej niż 10 lat, 13-14 lat. Od początku już mieliśmy takie wieszaki. I spostrzeżenie jest takie. Motylica zżera wosk, ale tylko w takich warunkach, jakie panują w dziupli. A w dziupli jest przede wszystkim ciemno, ciasno i jeszcze jedna rzecz. W dziupli jest duszno. Tam nie ma żadnego przewiewu. Tam jest tylko mały oczkas, mały otwór, przez które wlatywały i wychodziły pszczoły, nazwijmy to oko barci albo nazwijmy to sękiem, przez które powstała dziura i z tego powodu wentylacja, przewiew w dziupli były bardzo ograniczone. Więc mamy 3 warunki: przewiew, ciemno i ciasno. Te 3 warunki muszą być spełnione, żeby motylica zajęła się plastrami. Co ciekawe, niektórzy mówią, że muszą być plastry ciemne. Jeżeli są jasne, to nie weźmie motylica. Tutaj się z tym już nie zgodzę, bo robiłem eksperymenty, nawet widziałem, jak węzę zjadała motylica, jeżeli były te 3 warunki spełnione. Dlatego ja jako pszczelarz, który chce uratować swoje ramki z woskiem, zrobiłem coś, co jest totalnym przeciwieństwem. Teraz jak to nagrywam, nie potrzebuję żadnego dodatkowego oświetlenia, bo jest jasno. Jest też zapewniony przewiew. Tutaj cały czas w tym miejscu, gdzie mam te regały, to jest na wolnym powietrzu. No i też nie jest ciasno, ponieważ gdy ustawiam te ramki, to nie robię ich jedna obok drugiej, tylko zachowuję pewien odstęp, żeby one miały od siebie pewien odstęp, żeby nie było blisko siebie. I dzięki temu ja nie używam żadnego pryskania żadnymi preparatami. B401, który jest bardzo drogi, bardzo śmierdzący i dużo pracy trzeba włożyć, żeby wypryskać wszystkie plastry, żeby zabezpieczyć je przed barciakiem. Nie bawię się też w żadne dezynfekcje kwasem octowym. Nie bawię się nawet w zamrażanie, czyli próbę zabicia zimnem wszystkich jajeczek oraz niewielkich, niewidocznych gąsienic, które być może są w takiej ramce, ale ja ich jeszcze nie widzę. Nie bawię się też w próbę szczelnego zabezpieczenia takich plastrów w różnego rodzaju korpusach i konstrukcjach, żeby ochronić je przed tą ćmą, która by wleciała do środka, złożyła jajko i później zniszczyłaby ta cała populacja barciaka, cały wosk, który znajduje się w środku. Nic z tego nie robię. Od wielu lat naprawdę nic nie robię, tylko po zakończeniu miodobrania, po wycofaniu ramek daję ramki do wylizania, a później je zawieszam i w takich warunkach sezonuję. Nic nie trzeba robić. To jest wystarczający w 100% zabieg. Więc zapamiętajmy, musi być jasno, musi być przewiew i nie może być ciasno. Trzeba zrobić dokładnie odwrotne warunki niż są w dziupli. Jak zrozumiemy tą zasadę, to być może ktoś może wymyślić jakąś nową metodę magazynowania ramek. Ale te warunki, przynajmniej te warunki muszą być spełnione. Ja je spełniam i nie mam żadnych problemów od wielu, wielu lat. Teraz może jeszcze technicznie pokażę, jak to wygląda ta konstrukcja z innych ujęć. Przesunąłem trochę statyw. Tutaj musiałem to ściągnąć oczywiście, żeby to lepiej pokazać. I to jest taka siatka, zobaczcie, prześwituje. Pszczoła przez nią nie przechodzi, ale światło przez nią przechodzi i wiatr przechodzi. Cały czas wdmuchuje w tą wiatę, w to zadaszenie powietrze i to sprawia, że motylica nie ma tutaj atrakcyjnych warunków. To jest ten cały sekret. Jak sobie coś takiego skonstruujecie, to naprawdę mnóstwo czasu zaoszczędzicie dzięki temu filmikowi. Dlatego jak się filmik podobał, to zachęcam, żeby go polubić albo chociaż skomentować. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie.